Ściągamy tutaj baterię. Kartę SIM i tutaj kartę pamięci. Jeśli nie wspomniałem, że telefon posiada kartę pamięci, obsługuje kartę pamięci do 2 GB. Oczywiście karty M2. I teraz sobie tutaj widzimy, tu mamy śrubkę, tu mamy drugą śrubkę i tu mamy dwie zaślepki. Podwadzamy te zaślepki tutaj w tym miejscu. Jedna już jest. I jeszcze tu druga. I teraz zajmiemy się odkręceniem tych wszystkich 4 śrubek. Tutaj te są śrubki, zobaczymy sobie. W tym przypadku gwiazdkowe i odkręcamy tutaj je wszystkie sobie. Tu troszkę weźmiemy na bok nasze graty. I jedziemy tutaj z odkręcaniem. Jedna strona już jest, teraz sobie odkręcamy drugą stronę. I sobie tutaj wysypujemy wszystkie nasze śrubeczki. Odkładamy je na bok. One są wszystkie tej samej tej wielkości, więc na pewno sobie je nie pomylimy. I teraz podwadzamy tutaj naszą obudowę od samego dołu. Jedziemy sobie do góry. I z drugiej strony robimy to samo. Tu uważajmy na klawisze, żeby nie uszkodzić. Bardziej do góry tutaj podwadzamy. I tutaj jedziemy na samą górę. Tu dość mocno trzyma. Chwileczka nam wyskoczyła. Tu nam pewnie na samym dole blokuje, jak zobaczycie. O, tu są jakieś blokady jeszcze. Tutaj już nie widzę żadnych śrubek. O, tu jest blokada i tu jest druga. Tu są jeszcze blokady dolne, abyście widzieli, żeby Wam tutaj żadnego problemu tutaj telefonik nie przysparzał. I sobie wyciągamy tą tylną obudowę. Zobaczcie. Tu jest metalowa blaszka. Ta blaszka jest tutaj pewnie, jak widzicie, od tej przesuwu, naszej blokady klawiaturki. I teraz tutaj podwadzamy naszą kartę SIM i kartę tutaj pamięci. Tutaj wcześniej jest taka zasłonka. I zobaczcie, tutaj wyciągamy naszą klawiaturkę. Tu jest taka mini blokada. Musimy to dać na dół i do góry. I wtedy nam to wszystko samoczynnie praktycznie wychodzi. I tu jest na płycie głównej zaczep. Zobaczcie. I jak widzicie, to jest bardzo proste, jeśli chodzi o wymianę tutaj 2 slotów. Karty SIM i kartę pamięci, bo 2 w jednym podpinamy. Następnie tutaj mamy taśmę główną. Zobaczcie. Wibracje nam tutaj odleciała. Tu jest antena zasięgowa. I tutaj nasza cała płyta. Popatrzmy sobie, czy nie ma tutaj blokad. Nie ma blokad tutaj takich specjalnych, więc sobie podwadzamy tutaj w bardzo prosty sposób. I zobaczcie, jeszcze po drugiej stronie jest taśma, kolejna taśma od naszej tutaj klawiaturki. Sobie ją podwadzamy i odkładamy taką płytę na bok. Tu mamy już wszystko przerobione. Zobaczcie sobie. Tu jest jeszcze podkładka.
I tutaj jeszcze jeśli chodzi o zasięg, możemy sobie go podwadzić. Ale raczej nie ma takiej potrzeby tego podwadzać. Tutaj z tej strony możemy sobie wbić. I zobaczcie, jak prosto on tutaj wychodzi. I tu jest mocowana antena nawet zasięgowa. Tutaj w tym miejscu. Tu sobie odpinamy. I tu jest taka specjalna antyzapinka. Mocowanie. Tu pewnie skleił bardzo mocno klejnot widzę. A nie ma takiej potrzeby to tutaj wyciągać. Żebyście wiedzieli, że to naprawdę bardzo proste. Tu się wyciąga antenkę i tu jest zamocowanie. I teraz sobie przejdziemy do przodu tego telefonu. Bo tutaj nie ma potrzeby tutaj ściągania tego wszystkiego. I zobaczcie, jeśli chodzi o przód, to tutaj podwadzamy tą całą ramkę przodu. Najlepiej tutaj u samej góry. Zobaczcie. Tu jest wszystko na kleju. I ściągamy sobie to całe delikatnie, by nie uszkodzić, bo to jest też troszkę delikatny materiał. I odkręcamy tutaj wszystkie 4 śrubeczki. One są tego samego rozmiaru co wcześniejsze, gwiazdkowe. Tak czy inaczej, właśnie gdybyście pomylili sobie śrubki, to nie będzie problemu później tutaj z ich późniejszym wkręceniem. No i odkładamy sobie te śrubeczki na bok. Zobaczcie. I teraz tutaj podwadzamy nasz przód. Przynajmniej próbujemy podwadzić. Zobaczcie, tutaj jest taka specjalna ryska. Łączenie naszych dwóch obwodów i sobie przejeżdżamy od dołu, później jedziemy na samą górę. Tu jest dość ciężko, bo nasza obudowa jest tutaj dość mocno wbita. Chyba jeszcze nikt tego telefonu nie rozbierał. I sobie spróbujemy jeszcze po drugiej stronie. I zobaczcie, coś tam nam puściło. Bardzo, bardzo naprawdę ciężko się to ściąga. A nie chcę robić tego siłowo, bo nie o to chodzi. O to właśnie chodzi, moi drodzy, żeby to zrobić w taki sposób, by nic w tym telefoniku nie uszkodzić. O i zobaczcie, coś tam nam puściło od dołu. I w końcu się udało. I jak widzicie, tutaj są dwie takie zatrzaski, które na samym dole tutaj blokują. Więc najlepiej, jak widzimy, tutaj od samego dołu działać. I pamiętajcie, by je oczywiście nie uszkodzić, bo później nam tutaj idealnie naszło. I tu jest ten mini wyświetlacz, który się często psuje w tych telefonach. I tu mamy jeszcze 2 śrubeczki. No to sobie je odkręcimy. Zobaczcie. Tutaj sobie je odkręcamy. Oczywiście one są innego rozmiaru i to są śrubki krzyżakowe. I tutaj sobie odłączamy nasze tasiemki. Tutaj pierwszą. To nawet nie musimy, bo to jest ta od mego wyświetlacza. I tu druga tasiemka. I tutaj tasiemka jest od naszych klawiszy tutaj bocznych. Zobaczcie sobie, one są chyba dotykowe te klawisze. I to jest połączone wszystko w jedną całość. I tutaj nam jeszcze, blokuje jeszcze ten
wyświetlacz mały, który już tak nie funkcjonuje jak powinien. I tu jest ta płyta przodu. Bardzo mała płyta. I tu jest nasz głośnik. Już wyskoczył z automatu. Głośnik jest bardzo płytki, bardzo płaski. Nic dziwnego, że nie ma takiej jakości w nim. I tak to wszystko w tym telefonie wygląda. Jak widzicie, tu jest tasiemka druga. No i tyle, jeśli chodzi o demontaż. Tu sobie wyciągamy nasz wyświetlacz. Tutaj. Najważniejsze Wam rzeczy pokazałem. Jeśli chcielibyśmy cały telefon rozebrać, Sony Ericssonów, Siemensów, Motorola i innych telefonów klasycznych, więcej informacji odnośnie tego telefonu, tego modelu zobaczycie sobie pod tym filmem. Cześć.